Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście, jak widzicie dzisiaj w barwach ojczyzny. A dlaczego? Dlatego, że mamy dzisiaj dyktando z języka polskiego. Ci, co obserwują mnie na Instagramie, już o tym wiedzą. Jak jeszcze nie obserwujecie, no to czas to nadrobić. Linki są w opisie pod spodem. I właśnie, ostatnio na Instagramie zapowiedziałam, że będzie dyktando dla Nuriego, dlatego że piszecie w komentarzach, że wiecie już, że Nuri świetnie po polsku mówi, wiecie, że świetnie po polsku czyta, bo mieliśmy łamańce językowe kiedyś. No a czy radzi sobie z pisownią? No bo wiadomo, że nasza polska ortografia jest trudna. No, zobaczymy. No to dzisiaj się właśnie okaże. Poprosiłam Was o to, żebyście wysłali mi na Instagramie słowa, które chcielibyście, żeby Nuri spróbował zapisać. Ja wybrałam te, które najczęściej się powtarzały i wybrałam ich aż 15. Nuri ich jeszcze nie widział, więc teraz się wszystko okaże, jak sobie z tym poradzi. No powiem Wam, że nie oszczędzaliście go. Nie chcecie straszyć, ale słowa są trudne. Zobaczymy, czy dam radę. Tym razem to nie moja wina, to nie ja wymyśliłam. No jak nie będę umiał coś, trudno. Jakby co, jesteśmy tutaj przygotowani. Mamy tablicę jakże gustowną, różową i różowy pisak. Wszystko różowe. I różowy notesik ze słówkami. I ja tutaj mam też przygotowaną drugą kamerę, ją będziecie widzieć, bo będę w ten sposób nagrywać to, co Nuri jej pisze. Dobra. No to zaczynamy. Najpierw tutaj sobie zobaczę, co to było za pierwsze słowo. Ja się boję. I przygotuję się tutaj. Uwaga, pierwsze słowo. Pszczoła. Zwierzę. No, ary. Pszczoła. 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 No świetnie. Pszczoła. Naprawdę. Dobrze wszystko. Dobra. No, to rozgrzewka. Pszczoła. Rozgrzewka w porządku. Dobrze. Jedziemy na następne słowo. Dobra, tutaj ten. To było łatwe. Zobaczymy teraz. Czkawka. Czkawka. Takie... No, to nie? hyczkryk. Hyczkryk. Ciekawka. Czkawka. 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 Ciekawka. Pokaż. Ciekawka. To jest typowy turecki błąd, dlatego że dla Turków dziwnie to wygląda, jeśli jest ze sobą zbyt dużo spółgłosek połączonych i nie ma między nimi samogłoski. No bo u nas nie ma, tak? A, jeszcze raz powiedz. Czkawka. Ciekawka, nie ciekawka. No właśnie. No to? Dokładnie. Czkawka. Ciekawka. Czkawka. Dobra. Następne słowo. Następne słowo. Żołnierz. 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 No. Żołnierz. Dobrze. Dobrze. To było trudne, bo często się Polakom myli, które gdzie. Czy RZ, czy Ż z kropką. Dobrze. Dobrze. No świetnie. Żołnierz. Dobrze mu idzie. Znowu dobrze mu idzie. Tak samo jak z tymi łomańcami. Ale nie, ciekawka nie mogłem pisać. Widzisz? Ojej, no. Dobra, następne słowo. Chichotać. Pierwszy raz to słyszę, co to jest. No tak, tak się śmiech tak. Chichotać. Chichotać. Chotać. Chichotać. Chotać. Chichotać. Dobrze. Ale Chotać. jak ty wpadłeś na to od razu, że to musi być przez CH napisane. Bo H. No dobrze, no ale samo H też może być. Skąd wiedziałeś, że CH? No nie wiem. Chotać. No dobrze. Ho. Pokaż. Chichotać. Dużo ludzi to pisze przez samo H. A się pisze przez CH. To dobrze napisałeś. Chichotać. Mhm. Tać. Dobra.
Następne słowo. Mężczyzna. Znam to słowo, ale czy umiem pisać? Mężczyzna. Nie mogę pisać kobieta? Zobacz. O. Mężczyzna. Mężczyzna. Moment. Czyzna. Czyzna. Aha. Aha. Czyzna. Mężczyzna. Dobrze. Dobra. Kobieta łatwiej. Pokaż. Mężczyzna. No. Wiesz, jaki błąd często Polacy tu robią? Jak? Jaki błąd? Tutaj zamiast piszą en. Mężczyzna. No. Jak? No tak. To słowo znam od piosenki. Gdzie ci mężczyzny? Aha. Dobra. Trzcina. To co rośnie nad jeziorem, tak? Mhm. Jeszcze raz mów. Trzcina. Trzcina. Cina. Cina. Przeczytam to, co napisałeś. Trzcina. Cina napisałeś, a ma być cina. Trzcina. Moment. Cina. Mhm. Trzcina. Zróbmy tak. Mhm. Trzcina. Znowu turecki błąd, dlatego że nie ma dwóch różnych dźwięków w języku tureckim cze i cie, tylko jest jeden dźwięk, który jest czymś pomiędzy. Tak. I dlatego Turkom jest ciężko ze słuchu wychwycić, czy to ma być cze, czy to ma być cie. No, trudno. Dla nas trudno. Jak chcecie właśnie więcej się dowiedzieć, z czego to wynika, jakie dźwięki są w alfabecie tureckim, to przypominam, że jest taki film na kanale, sobie zerknijcie. No. Następne słowo. Nie wiem, czy ty znasz to słowo. Wiesz, jak jest dawaj. po polsku ten czatelbczek takmy? Sztuce. Sztuce. Czy jest jakieś słowo, którego ty nie znasz? No naprawdę? No, Tak. no jest. Sztućce, to jest słowo dla ciebie. Dobra, sztuce. Se. Sztućce. Jeszcze raz? Sztućce. A, sztuce. Sztućce. Tuć. Se. Okej, prawie. I jest jeden błąd, bo końcówkę masz teraz czce, a ma być ćce. Sztućce. Tuć. Nie. Sztućce. Tuć. Ce. Sztućce. Dobrze. To było trudne. I dużo Polaków to pisze przez dzi w ogóle. Dezie piszą sztućce. No. Sztućce. Dobrze. Dobrze. Następne słowo. Widzisz? Nie znam wszystkich słów. Nie umiem. Drożdżówka. Ciasto. Drożdżówka. Dżówka. 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 Aha, drożdżówka. Zaskakująco łatwe to było dla ciebie. Dużo drożdżówki chyba jadłeś. No tak. Jadłem. Okej. Drożdżówkę. Rzeżucha. Wielkanoc. Rzeżucha. Żucha. Ha. Ha. No dobrze. A skąd wiedziałeś, że pierwsze ma być LZ, a drugie rzecz z kropką i CH? Widziałem to I słowo. było otwarte? Widziałeś to słowo? Widziałem to słowo, dlatego. No, ja ostatnio Rzeżucha. przywoziłam rzeżuchę z Polski do Turcji, pewnie na tej paczce widziałeś, co? No tak.
Rzeżucha. Ale jak zapamiętałeś od razu. No tak. Wow. Łatwe to Nie do jest. pokonania jesteś. Nie do pokonania. Dawaj, trudniejsze słowo dawaj. Dobra, teraz będzie trudne naprawdę. Źdźbło. O matko. Nawet ciężko to powtarzać. Źdźbło. Mhm. Źdźbło. Źdźbło. Moment. Źdźbło. 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 Dobrze. Źdźbło. To co to jest? Gałąź? Nie. Źdźbło to jest takie trawa jak rośnie i jedną taką małą trawkę urwiesz, to jest źdźbło właśnie, na przykład źdźbło trawy. No to czemu? Jak można mówić trawa? Skąd takie słowo źdźbło? Ach, widzisz, no. Trawa. Trawa. Mama trawa. Teraz słowo, którego nie znasz. Dawaj. Dżdż. Co to znaczy? Dzieci. Dżdż, no to tak pada, tak kropi, tak nie, że leje strasznie deszcz, tylko tak trochę kropi, jest tak brzydko. Dżdż. A, to jest tak jak mówicie piździ jak jest zimno. Tak? Coś takiego? Nie. Dobra. Dżdż. Dżdż. Dż. 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 Dżdż. Dż. Dż. No. Dż. No. Dż. Dobra. Nie mam słów na ciebie. Ja chyba po prostu tak ładnie, wyraźnie tobie mówię te słowa, dlatego No, ty tak dlatego. dobrze je piszesz. No jasne. Nikt mnie nie chwali, to muszę trochę sama. Bo same komplementy dla ciebie będą pod tym filmikiem. Więc No ona tak dobrze, wyraźnie mówi dlatego. Czekaj, bo spojrzałam na słowo i zapomniałam. Wyraźnie jak się pisze? Wyraźnie. Dobra. Czekaj. Chrząszcz. Książ? Książ? Nie ksiądz. Książ. Chrząszcz. Pamiętasz z łamańców językowych? Chrząszcz brzmi w trzcinie, w Szczebrzeszynie? No. Chrząszcz. Ch. No. Chrząszcz. Nie. Chrząszcz. Szcz. A. Chrząszcz. No i czegoś brakuje. Nie chrzaszcz, tylko chrząszcz. Mhm, dobrze. Chrząszcz. Dobrze. Chrząszcz. No wtedy w łamańcach dużo to słowo widziałeś, bo w kółku to czytaliśmy. Dobra. Następne słowo. Poproszę. Dżdżownica. Co to jest? Dzieciątnica. Taki robak, taki... Na ziemi. No tak. jak pada deszcz, to one potem wyłażą i ptaki jedzą. I turla na ziemi, tak. Co? Czołga. Nie Czołga. wiem, co on robi. Dobra. Soludzian. Soludzian, właśnie Dobra. to. Jak? Dziu? Dżdżownica. Dziownica. Dzi. Tak? Dżdżownica. Dzi. Dżdżownica. Dzi. Dżdżownica. Dziow. Dżdżownica, dobrze. Dziownica. Dziownica. Także jeśli ktoś miał jakieś wątpliwości, czy Nuri umie pisać po polsku, chyba już nie ma. Zostały 2 najtrudniejsze słowa. Dawaj. Teraz będzie słowo, którego ty nie znasz, Mhm. właściwie nikt go już nie używa, ale to było słowo, które najczęściej się pojawiło w tych propozycjach, więc No. musiałam je ująć. Dobrze. Jest ptak kukułka, nie? Kuszu. Tak. Jak? Gułka? Kukułka. Kukułka. Ale nie kukułka będziemy pisać, tylko słowo, które się kiedyś używało zamiast kukułka. No I po jest co to... kiedyś? No chcieli to Dobra. słowo, no. Grzegżółka. Żółka. Grzegżółka. Grzegżółka.
O nie, RZ tak nie może być. Grzegżółka. Dobrze, poczekaj. Pokaż do kamery. Grzegżółka. Wiecie co? No oczywiście Nuri zapisał to z błędem i z błędem bardzo popularnym. I słuchajcie, mało tego. Jak wysyłaliście mi to słowo w propozycjach, to właśnie bardzo dużo z Was napisało w taki sposób, a to jest z błędem. Zapisałeś to w taki sposób pewnie dlatego, że faktycznie w większości po G my piszemy RZ. No tak. Ale akurat w tym słowie jest wyjątek i jest 2 razy rzecz z kropką zamiast RZ. Tutaj? No tutaj i to jednym i potem, no. Bez sensu. No bez sensu, ale tak jest. Kto to wymyślił? Pewnie jest jakaś zasada mówiąca na ten temat, ale ja nie wiem. Grzegżółka, no. Tak, tak. Głupio wygląda, nie? Grzegżółka, no. Pokaż do kamery. Właśnie tak się pisze Grzegżółka. Jakkolwiek dziwnie by to nie wyglądało. Nie dziwię się, że nie wiedziałeś. Dużo Polaków nie wie. Ostatnie słowo, jak myślisz? No nie wiem. Co mogli Polacy chcieć od Ciebie, żebyś zapisał? Coś drugiego. Grzegorz, tego pana z nazwiskiem. No, jakie nazwisko ma? Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Dobrze. Grzegorz też pisze. Grzegorz. Dobrze. Jedziemy. Patrzcie. Grzegorz. Aha. Dobra. Czekaj. Pomału, będę Ci pomału mówić. Oddech. Brzęczy. Brzęczy. Czy. Tu nie zmieści. Kiewicz. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. No. Nie mam pytań, moi drodzy. Rozwaliłeś system. Teraz zdanie, które się nauczyłem pierwszy raz, jak zacząłem mówić po polsku. A to przekleństwo jakieś będzie? No przekleństwa też się uczyłem, ale to nie akurat. Moja lubię daje mi dziuba. Teraz pewna nie jestem, czy dziuba się pisze przysło otwarte, czy przysło zamknięte. Nie wiem. Chyba tak. Jak ja piszę. To się pierwsze nauczyłeś, jak byłeś w Polsce? No tak. I przekleństwo. Ciekawe czemu i po co? No, uczyli mnie. Chłopaki. Ojej, nie, słuchajcie, nie, no Nuri rozwalił system, to oficjalnie mogę powiedzieć, znaczy ja się spodziewałam, że Nuri dobrze będzie pisał, bo ja wiem, że dobrze pisze po polsku, no ale że aż tak. Ty też dobrze czytasz. Dlatego. To już ustaliliśmy. Piszcie w komentarzach, czy się spodziewaliście, że pójdziemy aż tak dobrze. Ja już nie mam nic więcej do dodania. I kończymy. Jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę dla Nuriego za jego wysiłek i za moje piękne czytanie tych słów. Widzimy się znowu za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Bywajcie. No.